Twin Animations przedstawia początek. Nic nadzwyczajnego. W Japonii istnieją yokai, zwane rokurokubi. Wyglądają jak ludzie, lecz ich szyje mogą się wydłużyć do nieludzkich rozmiarów. Oszukują ofiary, udając piękne kobiety, lecz później wyzwalają swój gniew. To jedne z najgroźniejszych stworzeń popełniających okrutne czyny. Z wyjątkiem jednej. Na początku nie było podziału na niebo i ziemię. Obie dominował chaos. Ziemia powstała jako martwy glob. Po pewnym czasie obie się rozdzieliły, dając życie planecie. Narodzili się nowi starożytni bogowie, w tym boska para. Zwano ich Izanagi i Izanami. Izanagi cechował się spokojem, a Izanami była przepiękną boginią. Izanagi został obdarzony niebiańską włócznią Am-Enonuhoko, ozdobioną boskimi klejnotami i dającą właścicielowi niewyobrażalną moc. Z pomocą otrzymanej mocy na planecie powstały liczne wyspy. Natchnieni nowym darem postanowili przywołać na świat nowe dziecko. Niestety, w zamian narodziła się nowa klasa nadprzyrodzonych istot. Dano im nazwę yokai. Tak powstała dziwna przyszłość, w której ludzie i nadprzyrodzone istoty żyją razem. Niestety, zło wciąż istniało na planecie i zaczęło się interesować mocami boskiej pary, zwłaszcza Bóg Błyskawic, Shinraijin. W trakcie wojny yokai Izanami tragicznie zginęła z powodu niefortunnych wydarzeń. Izanagi był zrozpaczony utratą ukochanej, przez to nie mógł skupić się na atakach Raijina. W trakcie bitwy Ame-no-Nukoko ostatecznie zaginął. Po wojnie ocaleni podjęli trudną decyzję, by się poddać. Dla dobra ziemi wszyscy postanowili się ukryć. Tokio, Japonia.
Czy to twoje dziecko? Jeśli tak, proszę zadzwoń na ten numer. Zero wiadomości. Dwanaście lat później. Urodziny Karity. Pobudka. No dobra, Karita. Zobaczmy, jakie przygody dzisiaj na mnie czekają. Uporządkuj dom. Zrobione. Zapłać podatki. To zrobiłam na bank. Odwiedź kawiarnię. Czy czuję śniadanie? Chyba jest git. Dobry, patrz! Próbowałam przyrządzić furikakę z jajkami. Krok po kroku według przepisu. Widzę, że korzystasz z rad moich rodziców. Nie wygląda tak jak chciałam, ale dobrze smakuje. Cóż, porządny zastrzyk energii bardzo mi się przyda. Muszę się spotkać z jakimś dziwakiem w Smoothie Cafe. O. Najwyraźniej chce mi przekazać coś ważnego. Pewnie chodzi o wczorajszą późną dostawę krewetek i przegrzebków. O, wczoraj był szalony dzień. Prawie wpadliśmy w kawiarnię. Szalony to za mało powiedziane. Raczej prawie mnie wylali. Bardziej tu pasuje. A, no tak. Hej, wiem, co cię rozweseli. 100 lat! Kupiłam ją w kawiarni. Zaskoczyłam cię w odpowiednim momencie, ho? Pewnie, że tak. Prawie zapomniałam, że mam urodziny. Serio? Mhm. Nie za często świętuję, bo sporo dzieje się w moim życiu, ale bardzo mi miło, że o nich pamiętasz. To wszystko dużo dla mnie znaczy. Co ty na to? Zaprosimy dziś znajomych? Może przydać się towarzystwo. Naprawdę? Myślisz, że mnie polubią? Co jeśli odkryją, że mam długą szyję? Nie przejmuj się tym, Asumi. Pamiętaj, żeby nie używać szyi przy innych. Zachowuj się naturalnie.
Naturalnie, jasne. Może nie aż tak naturalnie? Staraj się być jak reszta. Bo teraz wyglądasz jak ja po wypiciu filiżanki kawy. No tak, sorki, nie chcę nikogo skołować. Na mnie pora. Zjem to w samochodzie. Możemy zacząć imprezę, jak wrócę po południu. Mogę przygotować dekoracje? Jasne. Tylko uważaj na siebie, dobrze? Chyba nie chcesz tu niczego nadzwyczajnego, prawda? Tak. Naturalnie. Kocham te kiście. Chwila, kiście? Znaczy liście, dobra tam. Anxiety around everybody. Can't connect with anybody. Hiding my secret, hiding my curse. If Park they found out, Hibiya. things will get worse. Act natural, they won't take notice. Be just like them, don't be so foolish. Now's not the time to worry over your past. Just pretend that life is a blast. Just start a fresh avenue and they won't bother you. The voices. Hej, kotku, nie zauważyłam cię. Tylko nikomu o tym nie mów, to zostanie między nami. Tak? Mam te babeczki, o które prosiłaś. Wkrótce wrócę do domu. Teraz robię sobie przerwę w parku Hibiya. Co? Nie będę bawić się w stawie. Nie jestem dzieckiem. Muszę się porozciągać. Pa, mamo! Chyba poszło dobrze. Nie miałam dziś żadnego wypadku. Ups. Tak mi przykro. Pozwól, że ci pomogę. Ajajaj. Chwila i wszystko jest w gruzach. Dzięki. No i nie martw się, róże nadal są całe. To dobrze. Podoba mi się ten kolor. Dziękuję. Są dla przyjaciółki. Dzisiaj ma urodziny, a róże są piękne, więc chcę udekorować nimi cały dom. To słodkie. Co zwykle robicie w jej urodziny?
No cóż, często urządzamy imprezy w jej domu, a czasem gramy w tenisa na korcie. O, jemy też na kolację domowej roboty ramen. Uwielbiam go jeść na podwórku. Lubię jednocześnie jeść i patrzeć na niebo. O, mieszkasz tam? Myślę o tym, gdy tu przychodzę. Byłaś tu wcześniej? Ta, dla świeżego powietrza często odwiedzam ten park. Chciałam dziś rano sobie trochę pobiegać, ale... chyba widziałam coś dziwnego za Mikasa Mountain. Znaczy to coś? Gdzie? Co? Czy to ten gołąb? Ja ich nie lubię. Nie wiadomo, o czym myślą. Nie musisz się o to martwić. Nie jest aż tak ważne. To fajnie. Ten gołąb nie wygląda mi jakoś dziwnie. Fakt. Muszę już wrócić do domu, ale miło było cię poznać. Tak, było bardzo miło. Nigdy tego wcześniej nie robiłam. Serio? Tak, nie mam zbytnio z kim porozmawiać. Jest tak, odkąd sięgam pamięcią. Hej, jeśli chcesz, możemy wymienić się numerami. O, gdzie me maniery? Jestem Mizuawa. A ja Asumi Mayoko. Czy Mayoko Asumi? Na razie, Asumi. To najlepszy dzień w życiu. Wszystkiego najlepszego, Karita. Asumi! Dobrze się tu bawisz? Pizza jest zimna, muzyka okropna. Bawię się świetnie. Co tam? Asumi, chciałam tylko powiedzieć, że jestem przeszczęśliwa, że kogoś poznałaś. Wiedziałam, że bez problemu dasz sobie radę. O tak, było wspaniale. I to bez żadnej spiny. Jestem z ciebie taka dumna. Obiecałam sobie, że nie będę płakać, ale to zrobię. Asumi tak szybko dorasta. Nie przesadzaj, Karita. Hej, Karita, co jeśli nawalę? A jeśli mnie odrzuci, gdy zdradzę mój sekret? Asumi, zdradzenie tego sekretu nie wchodzi tu w grę. Zaczekaj z tym i spędź z nią trochę czasu. Może to zrozumie, to będzie zależało od tego, co do ciebie czuję, ale wiem, że dasz radę. Tak trzymaj. No, impreza sama się nie poprowadzi, a mamy tu kilka dzikich zwierząt. O, takich prawdziwych, czy... Cóż, dzikie zwierzęta, które są również wstawione? O, no tak. Shinji, wara od mojej kolekcji robotów! Hej! Dlaczego tak wcześnie wstałaś? Wybacz za bałagan.
twój tatuś musi odpocząć. Chcesz się wybrać na wycieczkę? Zabiorę cię ze sobą, tylko mi tu nie hałasu. Wow. Hej, hej. Co się dzieje? Czy to kolejny koszmar? Tak, widziałam mamę i tatę, ale on był... Już. Wszystko dobrze. Złap oddech, okej? Dzięki. Do usług. Co pamiętasz o swojej matce? Niewiele. Pamiętam, że doszło do sporu. Bardzo się bałam. Nie wiem, co tamtej nocy stało się z tatą, ale teraz... Chyba muszę zająć czymś głowę. Możemy się wybrać na lekcję tenisa. To może przepędzić złe myśli. Okej, byłoby świetnie. Przepraszam panią. Jakiś problem, proszę pana? Może mi pani powiedzieć, co pani tu robi? Tylko sobie spaceruję po mieście. Coś w tym złego? Zauważyłem, że wyszła pani z tamtej alejki i wygląda to, że ubrania nie są pani. Ups! Rano wylałam trochę keczupu na ubranie. Gapa ze mnie. Proszę mi pokazać, co pani robiła w tamtej alejce. Dobrze. Proszę za mną. Nigdy się nie znudzi. Dajesz!
40. No dobra, przegrałam uczciwie. Chcesz się ze mną zmierzyć, Asumi? Pokonasz mnie, zdobywając więcej punktów. Na początku będzie trudno, ale z czasem to załapiesz. Jeśli pomoże to ze stresem, warto spróbować. A więc podejmujesz wyzwanie? Spróbuj skupić się na piłce i uderzyć ją rakietą. Skup się na piłce. Skup się na piłce. Dobra, no to leci! Spokojnie, spróbujmy jeszcze raz. Jakby do tego podejść? Asumi, wyobraź sobie, że to twój wielki mecz. Wszyscy wokół skandują twoje imię, a ty szykujesz się na swoje najważniejsze uderzenie. Dajesz, Asumi! Uhu! To brzmi groźnie! Będzie dobrze. Możesz przerwać, jeśli chcesz. Jestem gotowa! No dobrze, pamiętaj, że widownia patrzy. Widownia patrzy. Wygrałam? No i jak tam? Czujesz się już lepiej? Tak, to mnie bardzo rozbudziło. Dzięki, dziewczyny. Asumi?
Doceniam, że spędzasz czas z Zasumi. To wiele dla mnie znaczy. W sumie można rzec, że chroniłam ją od dzieciństwa, więc chcę ci za to podziękować. Nie ma za co. Widać, że łączy was szczególna więź. I to jeszcze jak. Odkąd ją poznałam, zawsze była przy mnie, dzień po dniu. Każdego ranka była przy mnie. Każde święta była przy mnie. Po ukończeniu szkoły była przy mnie. Kiedy wyprowadziłam się z domu, była przy mnie. Kiedy przechodziłam przez najgorsze, była przy mnie. Skoro jesteśmy szczerzy, nie wiem, co bym bez ciebie zrobiła. Ja też. Więc jakie mamy teraz plany? Wiecie, na co mam ochotę? Na zwiedzanie! Może gdzieś się wybierzemy. Chyba mam propozycję. Mów śmiało! 2 słowa. Tokyo Tower. Świetnie! Pokażemy Asumi knajpę z hamburgerami. Hamburgery? Jestem za! A więc postanowione. Ruszajmy. Ci ludzie nie przestają mnie zaskakiwać. Nie dadzą nawet Rokubi umrzeć! No cóż, jeśli chcesz coś zrobić dobrze, musisz zrobić to sam. No to pora na zjazd Góra Fuji. A więc jesteś Rokubi. Tak. A ty zapewne jesteś ogrem. Wolę, gdy zwraca się do mnie per oni. Jak zwał, tak zwał. Przeszedłem przez piekło. Jestem Oto-san. Urodziłem się na tej planecie wieki temu, razem z innymi yokai.
W tamtym czasie wierzyłem, że będę żył w przyszłości pełnej szczęścia. Zamiast tego spotkała mnie wyłącznie kara. Zniszczyli mój dom i zabrali me oko. Od tamtej pory głównie trzymałem się w ukryciu. Teraz spędzam każdy dzień na tej pustyni. Kiedy nadarza się okazja, poluję na jedzenie w lesie. Nie tak chciałem spędzać kolejne dni, ale trzeba jakoś żyć. To niespodziewane. Nawet ogr może przez tyle przejść. Sądziłam, że to tylko wielkie, brzydkie dziwadła. Kim jesteś? Jakimś komikiem? Przez wszystkie przeżycia prawie nie dostałem udaru. Zbyt długo żyję na tym świecie. Ja również. Co? Nie tylko ty musiałeś cierpieć. Kiedyś należałam do pewnej grupy zdrajców, którzy zniszczyli mi życie. Doprawdy. Kiedy byłam normalną dziewczyną, miałam wszystko. Przyjaciół, męża i... zwykłą szyję. Może i nie wszystko było usłane różami, ale byłam szanowana i uwielbiana w moim gronie. Albo tak myślałam. Wszystko zaczęło się typowej nocy. Było tak spokojnie. Jednakże jeden z moich stałych znajomych wszedł na scenę i powiedział: chciałbym szczególnie podziękować Kejmi za przybycie. Uważam, że nadszedł czas, by w końcu powiedzieć jej, co naprawdę o niej sądzimy. Uważamy, że nie jest słodka. Jest żenującym i irytującym dzieckiem w ciele kobiety. Gdy tylko się z nią zadawałem, czułem się jak w niekończącym koszmarze. Od dawna czekałem, by w końcu powiedzieć jej to prosto w twarz. Nie mogłam w to uwierzyć. Zdradzili mnie. Bawili się mną jak chcieli. Wszyscy. Rodzice, bliscy, rodzeństwo. To nie koniec. Straciłam pracę i dom. Nie obchodziło ich to. Tylko się śmiali i śmiali. Byłam taka wściekła. Chciałam zemsty. Być może straciłam szacunek i zaufanie do innych, ale mnie to nie obchodziło. Zemsta nigdy nie była tak słodka. Miałam łzy pełne radości. Chciałam więcej. Chciałam zacząć nowe życie. Myślę, że tej nocy moje życzenie się spełniło. Kiedy się obudziłam, czułam dziwne mdłości. Świat był do góry nogami. Myślałam, że jak idiotka leżę na głowie. Ale po chwili zdałam sobie sprawę, co się stało. Sądziłam, że mam omamy lub że to jakiś koszmar. Ale gdy się ocknęłam, prawda stała się dla mnie jasna. Wtedy zaczęłam się ukrywać przed światem. Nie mogłam znieść faktu, że nie jestem już człowiekiem. To całkiem zabawne. Jak tchórz bałam się przemiany w yokai. Ale po tym wszystkim czuję, że spotkał mnie dar. Zemsta potrafi zmienić człowieka. Wcale nie narzekam.
Powiem tak. Jesteś dziwna. Tylko tyle mi powiesz? Same obelgi? Jeszcze nie skończyłem. To kończ. Chciałem powiedzieć, że wydajesz się być pewna siebie jako yokai. Znam innych długoszyjnych, którzy brzydzą się myślą, że resztę życia spędzą jako potwory. Cóż, jeśli mam zostać ukarana przemianą w yokai, to równie dobrze mogę to wykorzystać. A skoro jestem teraz jedną z was, pomyślałam, że sprawię, by świat cierpiał tak samo jak ja. Jeśli wszyscy mają traktować mnie jak potwora, to poniosą tego konsekwencje. Rozumiem. Chcesz zademonstrować? Reszta z nas jest ciebie bardzo ciekawa. Możesz jaśniej? Wyjaśni mi ktoś? Stawiam cię przed wyzwaniem. Widzisz, zaczęliśmy pewną tradycję. Razem z kolegami rywalizujemy z istotami, które przybywają, by rzucić nam wyzwanie. Jeśli uda ci się pokonać moich pobratymców, zostaniesz z nami. Jeśli nie, będziesz składnikiem naszej uczty. Cóż, takiego powitania się nie spodziewałam. Ale jest dość ciekawie. A to dlaczego? Potrzeba będzie wiele wysiłku, by mnie pokonać. I o wiele, wiele więcej, by zabić. To się okaże. Nie! Jest ktoś chętny? Wydział Poszukiwań Yokai. Cóż, tego się nie spodziewałam. Wycieczki czy burgera? Obu! Nieźle. Nie można ci odmówić odwagi i żądzy krwi. Mhm. 'No i pokazałaś im, że muszą się ogarnąć. '
Jeśli któryś z was nadal będzie we mnie wątpić, chętnie go zabiję. Racja. U zarania Ziemi życie w planetę tchnęli bogowie. Zwali się Izanagi i Izanami. Pewnego dnia postanowili mieć dziecko, lecz na świat przyszło jedno z wielu yokai. Po latach planetę wypełniły wyspy i yokai. Jednakże ktoś pragnął życia tylko dla siebie. To był Shin Raijin, bóg piorunów. Jego nikczemność wzbudzała strach w sercach niewinnych. Groził strażnikom zagładą, jeśli mu się sprzeciwią. Tak zaczęła się pierwsza wojna yokai. Na górze Fuji Raijin swoją siłą rozgromił wszystkich. Mówi się, że to była najgorsza z wojen. Podczas burzy Bóg Piorunów wywołał wybuch wulkanu. Garstka przeżyła, a reszta spłonęła. Wielu poległo, wielu nie jest sobą. Obecnie życie legło w gruzach. Ja zostałem przeklęty, a żona ucierpiała. Z powodu traumy większość yokai się ukryła, a Raijin, strzegąc nieba, atakuje piorunami podczas burzy. O mój Boże! To miałaś na myśli, mówiąc o czymś dziwnym? Aha, naprawdę trudno mi w to uwierzyć. Ale cokolwiek powoduje te dziury, to musi być ten stwór. Jakiś czas temu natknęłam się na to coś. Naprawdę? Czy cię zraniło? O, nie, miałam przyjaciela, który mnie ochronił. Jestem mu naprawdę wdzięczna. O, to dobrze. Czy nadal się przyjaźnicie? Ja sama nie wiem. Pewnego dnia po prostu zniknął. Szukałam go wszędzie, ale tak jakby wyparował. O, przykro mi. Nie przejmuj się. Gdziekolwiek jest, liczę, że jest cały. Chyba wiem, jak to się nazywa. Oni? Oni, właśnie! To bardzo dziwne. Sądziłam, że to tylko fikcyjne stworzenia z bajek. Albo z tej kreskówki, którą oglądałam za dzieciaka. O tak! Pokażę ci! Już cię mam, ty potworze yokai! Czas na twą śmierć! Ha, nie wiedziałam, że zrobili o tym serial. Ja też nie. Słuchajcie, jeśli to coś nadal tam jest, będziemy musiały bardziej na siebie uważać. Nigdy nie wiadomo, czy cię nie złapie i nie zje na obiad. Dopóki się tym nie zajmą, będziemy się osłaniać. Mam rację? Tak, zgadzam się, na pewno, właśnie tak, dokładnie, masz rację, tak, to 100%. Skoro już o tym mowa, będę mieć oko na okolice. Musimy się przygotować na wypadek ataku oni. Jeśli tak się stanie,
Założę się, że oni nie będzie miał ze mną szans. Uważaj na słowa, Karita. Asumi? Asumi? Wszystko gra? Tak, jest spoko. Oglądam serial. Chcesz o czymś porozmawiać? Nie, wszystko gra. Tylko trochę zmęczona. Cóż, to fakt. Sporo się dziś działo. Muszę już iść. Rodzice mnie zabiją, jeśli nie wrócę na czas. Miło było się znowu z tobą spotkać. Mi też. I dzięki, że byłaś przy mnie, gdy było mi źle. Nie ma za co! Co? A nic. Cieszę się chwilą. Co za ruina. Jaskinię dekorował wam chyba jakiś fachura od 7 boleści. Żałosne. Cóż, jest mi przykro, że nie szanujesz naszej ciężkiej pracy. O, już nie marudź, bo jeszcze na coś wpadniemy. Co jest? Witaj. Nie chciałem cię przestraszyć. Ta. No już, pokaż się, Kabi. Mam jakieś zwidy? Nie. Kabi to Nuri Kabi. Yokai, który blokuje drogę mieszkańcom, uniemożliwiając im dotarcie do celu. A niby dlaczego? Bo to zabawne. Śmiechu warte. Chyba twój humor wylądował w szpitalu. Kabi, znaleziono jedno z naszych wejść. Masz dopilnować, żeby ludzie tu nie weszli. Mój błąd. Choć nie spodziewałem się tylu ludzi. Tak, a jedną z nich jest moja córka. Córka? Owszem, lata temu przez jej klątwę miałam porzucić ją na śmierć. To straszne. Ci ludzie ją zabrali i wychowali. Wiele rzeczy uszło im na sucho, ale to już przesada! Muszę ją tu sprowadzić! Cóż, nie rzucaj się z motyką na słońce. Jeśli mieszka z ludźmi, szybko zauważą jej zniknięcie. Więc zrobię to pod osłoną nocy. Zakradnę się, gdy będzie spała. Jeśli we mnie wątpisz, to już po tobie. No, cóż, uważaj na Gasia do Kuro. No tak. Trzeszczący szkielet. Gasia do Kuro. To yokai powstały z kości ofiar głodu. Jeśli gdzieś w jaskini usłyszysz ryk, daj nam znać. To monstrum nie może stąd uciec. Będę o tym pamiętać, twardzielu.
co ja się wplątałem? Moja mała Asumi, zobacz jak wyrosłaś. Wyglądasz jak ja, gdy byłam w twoim wieku. Jesteś taka piękna. Nie zasłużyłaś na to, co cię spotkało. Nie martw się. Wkrótce rozwiążę wszystkie twoje problemy. Może znowu będziemy razem. Ty nie jesteś jedną z nich. Twoje miejsce jest wśród nas. Przykro mi, że nie miałaś szansy pożegnać się z ojcem. Ale to dla twojego dobra. Chciał, żebym została z ludźmi pomimo mojego cierpienia. Nie cieszy mnie fakt pozbycia się go. Ale jego strach był w dziwny sposób satysfakcjonujący. Zaczynam mówić bez ładu. Co? Cii, nie ma powodu do obaw. Ruszajmy. Pora na wycieczkę, więc bądź cicho. Hej! Za kogo ty się masz? Wracaj tu, ty tchórzu! Jeśli się uda, zostanie tu z nami na zawsze. Powiedz swoim koleżkom, że jutro będzie uczta. Jeśli we mnie wątpisz, to już po tobie. No dobra, Asumi, to tylko kolejny koszmar. Uszczypnę się i po sprawie. Pobudka, skarbie! Czuję się, jakby minęły wieki od naszego ostatniego spotkania. Nie wierzę. Ty... Mama?
To ja! Co ja tu robię? Gdzie my w ogóle jesteśmy? W domu. Może i nie wygląda, ale to bez znaczenia. Niestety jednego z naszych znajomych chwilowo nie ma, więc przywitasz się z nim później. Jesteśmy tylko my. Matka i córka. Nareszcie razem. Masz nowy fryz? To ja powinnam o to pytać. Z tym ubraniem przypominasz człowieka. Moja piżama? Bardzo się starają, byś została częścią ich rodziny. Nie chcę widzieć, jak pęka ci serce, gdy cię zdradzą. Ha? Ale jak to? Karita się o mnie troszczy, a Awa jest przyjaciółką. To bez znaczenia, gdy wbiją ci nóż w plecy. Byłam człowiekiem, gdy inni mnie zdradzili. Wyobraź sobie, co się stanie z tobą. Bądź ze mną szczera. Myślisz, że będą chcieli się zadawać z Roku Rokubi? Wiem, co się dzieje z yokai, gdy mają kontakt z prawdziwym światem. Nie ma szczęśliwego zakończenia. To kłamstwo! Zapomnij o ludziach. Ucieknijmy stąd razem. Znowu możemy być rodziną. Matka i córka na zawsze. Ja nie mogę tu zostać! Muszę wracać do domu! Ja tu nie pasuję! Wręcz przeciwnie. Takie są fakty. Nie mamy dokąd iść, więc ukrywamy się przed bólem. Czy wyrażam się jasno? Ty mała! Cześć! Jesteś młodą Roku Rokubi. Tak, mam długą szyję. Tu jest niebezpiecznie. Zabiorę cię do domu. Nie wiem, czy powinnam ci ufać. Nie ufaj mi. Wierz mi. Asumi! Gdzie jesteś, skarbie? Nie możesz się wiecznie chować! Wskakuj. Wielkie zapadlisko Oni znalezione w parku Hibiya. Jestem w pobliżu Mikasa Mountain w parku Hibiya. Policja aktualnie prowadzi dochodzenie wewnątrz tego ogromnego zapadliska. Karita Deer potwierdziła, że wczoraj porwano dziewczynę, która zniknęła w dziurze. Zaginiona to Asumi Mayako. Jak wynika z nagrań, ostatnio widziano ją niesioną przez tajemniczą kobietę. Policja wciąż prowadzi poszukiwania Asumi. Mamo! Wychodzę pobiegać!
Jakieś dobre wieści przy pani? Wow, co się panu stało? Bardzo dużo. Krzyki, awantury, płacz. To niewdzięczna praca, ale z czegoś trzeba żyć. Racja, znam to uczucie. Przepraszam. Nie trzeba. Jak z dziewczyną? Nijak. Przeszukali całe wnętrze tej dziury. Znaleźli tam jedynie skały. Czuję, jakby to trwało wieki. Uwaga! Silne trzęsienie ziemi. Walka donikąd cię nie doprowadzi. Wróćmy tam, gdzie skończyłyśmy. Szkoda, że nasz komik zdecydował się nas olać. Nieważne. Pewnie i tak by cię nie pocieszył. Usłyszałam od niego jeden żart i tyle mi wystarczy. Nie jestem pewna, czy to w ogóle był żart. Chyba trzeba cię trochę pocieszyć, skarbie. Chcesz usłyszeć żart? Gdybym nie stała się Rokubi, byłabyś teraz normalną dziewczyną. Ty szkodniku! Chcę cię rozerwać na kawałki. Wszystko w porządku, mała? Dobra robota z tą psychicznie niestabilną waczką. Dzięki. Tak szczerze, nie wiem co powiedzieć. Nie sądziłam, że będę rozmawiać z Oni. Nadal chcesz mnie zjeść? O, nie. Nie chcę, żebyś przez to przechodziła. Nie należysz do tej nory, tylko do swojej rodziny. Zabierzemy cię z powrotem do parku Habija. Zrobicie to dla mnie? Tak. Kiedyś straciłem kogoś, kogo kochałem. To mnie rozdarło i zmieniło to, jak patrzę na świat. Nie pozwolę, byś cierpiała z rąk tej długoszyjnej bestii. Ciężko się z tym nie zgodzić. Dziękuję, panie... Mów mi, Oto-san. O, bardzo fajnie brzmi, gdy to tak mówisz.
Oto-san, aż mam ciarki. Moje imię budzi strach u tych, którzy rzucili mi wezwanie. To widać. Jeśli z tobą zadrę, będę bez szans. Racja. Nie widziałeś, jak oni się uśmiecha? Ja na pewno nie widziałam. O nie. Co to? Głodny szkielet. Że co? Kto by pomyślał? Nareszcie coś osiągnęłam. W końcu mam swoje szczęśliwe zakończenie. Czuję się spełniona. Bogom dzięki. Trzymaj się. A co to? Nie zamierzam tak siedzieć i się gapić, zajadając popcorn. Sami sobie z nim poradzimy. Panowie, wiecie dokładnie, co robić. Dzisiaj zniszczymy Gasia Dokuro, zanim obróci to miasto w pył. Mieliśmy kilka potknięć, ale wierzę, że nadszedł czas, by się zrehabilitować. Być może to coś nas pokona, ale odejdziemy stąd w wielkim stylu. Kto jest gotów? To ich jest więcej? Ale ze mnie idiotka! Dlaczego wyszłam, by poszukać tego głupiego, nadprzyrodzonego stwora? Asumi, tak mi przykro. Karita! Tu jestem! Asumi? Asumi! Asumi, żałuję, że wczoraj mnie przy tobie nie było. Wszystko gra, Karita. Wiem, że nigdy byś mnie nie opuściła. Nigdy, prawda? Nigdy nie puszczę cię. Kabe? Chyba sami musimy to sprawdzić. Dobra, idziemy. Asumi. Widownia patrzy.
Asumi, nie! Dokąd idziesz? Wstrzymać ogień! Asumi? Asumi? No dalej, Asumi. Jesteś silna. Obudź się tak, jak to robisz każdego ranka. Pokonałaś potwora. Uratowałaś nas wszystkich. Mam cię. Jestem tu.
Karita... Udało mi się... Umarłam? Nie, wszystko z tobą w porządku. Asumi, jesteś bohaterką. Jestem? Wow, mega dziwne. Asumi! Awa, dobrze, że jesteś cała. Przepraszam, że musisz mnie widzieć w tym stanie. Jeśli nie chcesz już się ze mną znać, to... Nie, wszystko gra. Nie obchodzi mnie, że jesteś Roku Rokubi. Nadal się przyjaźnimy, choćby nie wiem co. Cieszę się, że żyjesz. Jesteśmy z ciebie bardzo dumne. Dziękuję. Dziewczyny, wiecie czego mi teraz trzeba? Czego? Po tym wszystkim chyba muszę udać się do terapeuty. Wszystko gra? Czuję się lepiej. Nadal jestem trochę roztrzęsiona. To zrozumiałe. Mimo wszystko byłaś bardzo dzielna robiąc to dla nas. Nawet jeśli świat ma wiele wad, nadal chcę pomagać ludziom w potrzebie. Szczera prawda. Koniec. Wersja polska Ender Studio. Tłumaczenie Robert Łach. Dialogi Robert Łach, Dawid Ender Spółka Wesołek. Reżyseria, dźwięk i montaż Dawid Ender Spółka Wesołek. Wystąpili Karita Dere, Natalia Tali Brzeżawska, Asumi Majako, Emilia M.K. Pankiewicz, Awa Mizu, Aleksandra Aleks Przybylska, Kajme Majako, Beata Etna Kolka, Otosan Mateusz Matej Barbarski. W pozostałych rolach policjant Piotr Końc Bednarz, reporter Dawid Ender Spółka Wesołek, znajomy 1 i bohater Jakub Jerzyk Grygielski, znajomy 2 Michał Rzodkiewicz, znajomy 3 i przechodnia Aleksandra Rose Stępień, narratorka Alicja Drawi-Walentynowicz oraz Piotrek Z. Zatyka. I'm not normal, and that's okay. No matter what they say, the threads will go away. I belong with the people who love me. I've never felt so happy and free. I can hear the people singing.
I can see the people dancing, walking around the city with a smile. And the nightmares can wait for a while. I don't need my mother's voice, 'cause I can make my choice. It's my life. I am a yokai, bright as the sun. I can finally rest, the nightmares are gone. I'm not alone, I'm with the people I need. I'm free, alive and myself. I'm not unusual. Typowy potwór ukrywa się jak tchórz i atakuje znienacka. Błagam. O, rety, już atakują.